Cześć! Muszę Wam powiedzieć, że po przeczytaniu kilku artykułów, takich z dziedziny permakultury, zainspirowałem się pewnym sposobem na wykorzystanie takich oto płyt kartonowo-gipsowych, czyli zwykłych odpadów budowlanych. Zobaczcie, takie płyty kartonowo-gipsowe mają w sobie jeden składnik, który jest bardzo pożądany w ogrodnictwie. Oto i on. Siarczan wapnia, czyli potocznie gips. Gips wymieszany z tekturą może stać się bardzo cennym nawozem dla ogrodu. Trzeba go tylko odpowiednio wyodrębnić z tej płyty, a do tego posłuży mi taki oto przyrząd. Nie ukrywam, że czytając te artykuły właśnie o płytach kartonowo-gipsowych, w komentarzach pod artykułami było też sporo negatywnych opinii, na przykład na temat chemii, która znajduje się zapewne w takich płytach. Chemia może znajdować się na przykład w kleju, który łączy gips na przykład z kartonem. No i właśnie dlatego staram się wyodrębnić w taki właśnie sposób, czyli uderzając w te płyty, tą substancję, która jest najbardziej przydatna do celów ogrodniczych, a konkretniej mówiąc do zasilania ziemi, gleby, w której są sadzone rośliny. Wystarczy postukać takim ciężkim młotem. No i zobaczcie, ten gips samoczynnie odchodzi od tej tektury. No i powstaje taka kruszonka. Spróbuję ją jeszcze bardziej rozdrobnić i zaraz Wam pokażę z bliska, jak to wygląda. No i taka kruszonka rozsypana na powierzchni gleby, delikatnie rozgrabiona, powinna stanowić cenny nawóz. Spójrzcie, tak to wygląda z bliska. Takie drobne kamyczki, które można jeszcze bardziej rozdrobnić na tak zwany pył, ale ja nie będę tego robił, ponieważ z artykułu wynikało, że one są całkowicie biodegradowalne. Takie właśnie granulki. Jeśli chodzi o tą tekturę, w niej zawiera się klej, więc tą tekturę po prostu wyrzucam. Zostało mi jeszcze kilka płyt, więc zabieram się do wyodrębniania gipsu. Po płytach kartonowo-gipsowych pozostały już tylko takie oto resztki. No i teraz zaproszę Was na mój rodzinny ogródek działkowy. Ogródek działkowy, który oczywiście jest zaniedbany z powodu braku czasu. Zobaczcie, to jest grządka w mojej szklarni, gdzie mam piękną sałatę. Tak, sałatę w postaci mniszka lekarskiego. Tutaj przygotowałem sobie pomidorki, które mam zamiar dzisiaj posadzić. Muszę tylko ogarnąć te wszystkie mlecze. Mlecze w szklarni mają się świetnie. Korzenie mają niemal półmetrowe. Naprawdę sięgają głęboko. No ale cóż, działamy. Pół godziny wykopywania, no i udało mi się przywrócić grządkę do stanu używalności. No to teraz mój eksperyment z wapnowaniem. Zdaję sobie sprawę z tego, że takie wapnowanie powinno się przeprowadzić po zakończonym sezonie, czyli na przykład jesienią, no i zostawić na zimę. No ale z drugiej strony wczesna wiosna też jest dobrym terminem na przeprowadzenie tego typu zabiegów. Zobaczymy. Dla mnie jest to eksperyment, nie pierwszy zresztą. Być może jeśli śledzicie mój kanał, zaobserwowaliście, że tą grządkę
w szklarni prowadzę w formie no dig, czyli bez przekopywania. Co prawda, no dzisiaj musiałem troszkę przekopać, wyciągając te mleczyki. No dobra, tyle chyba wystarczy. Spróbuję teraz te białe granulki lekko zmiksować z glebą. No i do tak przygotowanej ziemi posadzę moje pomidorki. Zobaczymy, jak to się wszystko sprawdzi. Połowa grządki już zrobiona, czeka jeszcze druga połówka. Już się za to biorę. No i co? Ogarnąłem szklarnię, zasiliłem glebę, posadziłem pomidory. No i teraz jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w trakcie ich wzrostu. Czy to coś pomoże, taki nawóz? Jak uważacie, czy to dobry pomysł? Wykorzystanie takich płyt kartonowo-gipsowych w taki właśnie sposób? Czy wy, mając dostęp do takich płyt, spróbowalibyście również wykorzystać je w taki sposób? Podzielcie się w komentarzach. No i trzymajcie kciuki, aby te pomidorki rosły zdrowo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!